Poznajcie krainę wulkanicznej energii i lazurowego spokoju. Sycylia, perła Morza Śródziemnego. Legenda, którą pisze samo życie. Antyczne teatry i miasta wyrzeźbione w kamieniu. Olśniewający barok. I tłoczne targowiska. I turyści, którzy czerpią pełnymi garściami z tych uroków. Przepiękne zabytki, Pyszne jedzenie. czy słoneczne plaże, takie jak ta. Zapraszamy na Sycylię. Sycylia. Wyspa skarbów. Na lądzie i pod wodą. Czas odkryć jej najpiękniejsze oblicze. Ruszamy. Sycylia. W głąb historii i krajobrazów. San Vito Lo Capo. W naszym odkrywaniu uroków Sycylii pora na relaks i błogie plażowanie. Pozostajemy na północno-zachodnim krańcu wyspy i udajemy się do miasta San Vito Lo Capo. Już sama podróż to przyjemność. Droga wije się pomiędzy malowniczymi wzgórzami, oferując niezapomniane widoki na skaliste wybrzeże i lazurowe wody Morza Tyreńskiego. Z Palermo czy Trapani do San Vito Lo Capo można dotrzeć samochodem lub autobusem. Każdy kilometr trasy tylko potęguje ekscytację, bo wiadomo, że na końcu czeka jeden z najpiękniejszych zakątków Sycylii. Niektórzy mówią, że to najpiękniejsza plaża na tej wyspie i jedna z najpiękniejszych w całych Włoszech. Czy tak jest? Sprawdzimy już wkrótce. San Vito Lo Capo to niewielka miejscowość rybacka, której historia sięga czasów arabskich. Miasteczko rozwinęło się wokół fortecy kościoła Świętego Wita. W XV wieku został rozbudowany w sanktuarium na potrzeby pielgrzymów przybywających do świątyni. Sanktuarium wzniesiono na cześć patrona. Capo San Vito to przylądek Świętego Wita, na którym położone jest miasteczko. Zabudowa to niewielkie jedno- czy dwupiętrowe domki-kostki, charakterystyczne dla wiosek rybackich. Mimo to są spójne architektonicznie i wszystko sprawia wrażenie jednej zgranej całości. Nie ma tutaj starówki, nie ma tu wielu zabytków do zwiedzania, brak zabudowy średniowiecznej czy barokowej, tak częstej dla miast na Sycylii. Tu po prostu stawia się na relaks, odpoczynek, zwolnienie w codziennym zabieganiu. Pomimo sporego zainteresowania turystów z całego świata, San Vito Lo Capo wciąż ma kameralny charakter. Tu czas płynie wolniej, a życie toczy się wokół morza, smaków i beztroskiego relaksu. Co tak przyciąga te rzesze turystów? To przepiękna plaża w San Vito Lo Capo. Miejsce według wielu jest najpiękniejszą plażą na Sycylii i jedną z najpiękniejszych w całej Europie. Plażowy pas z jasnym, drobnym piaskiem ciągnie się kilometrami. Krystalicznie czysta woda, łagodne i niezbyt głębokie zejście do morza są jak laguna, rodem z tropikalnych wysp. Plaże rzeczywiście są oblegane, ale na tyle duże, że zdają się móc pomieścić wszystkich chętnych plażowiczów. Warto wspomnieć, że tylko niewielka część miejska jest bezpłatna. Na pozostałym odcinku trzeba wykupić miejsce z leżakiem i parasolem. A potem pozostaje już tylko błogie plażowanie. Miłośnicy sportów wodnych też znajdą tu coś dla siebie. Chętni na wypłynięcie w rejs także będą zadowoleni. A ci, którzy chcą po prostu leżeć w przyjemnie lekko chłodnej wodzie, będą to robić z całą przyjemnością. Boże, w końcu dzień odpoczynku. Co mi się należało? Podziwiając piękną plażę w San Vito Lo Capo, nie można nie zauważyć czegoś wyjątkowego, olbrzymiego, co także stanowi znaczący element krajobrazu tego miejsca. To górująca nad tym błogim plażowaniem monumentalna góra Monte Monaco.
Jej surowa sylwetka pięknie kontrastuje z błękitem morza. Jeśli ktoś poczuje w sobie chęć zdobywcy i znudzi mu się plażowanie, może zdobyć ten szczyt. Imponująca Monte Monaco wznosi się na wysokość ponad 500 metrów, a na jej szczyt prowadzi kilka szlaków. Spacer na górę to okazja do obcowania z dziką przyrodą Sycylii. Trasa wymaga trochę wysiłku, ale w nagrodę każdy dostaje piękny widok na Morze Tyrreńskie. Pobyt w San Vito Lo Capo może też być dosłownie smaczny. Oprócz spróbowania tutaj sycylijskich smaków, głównie owoców morza, jak przystało na rybacką osadę, to można tu również zakosztować dość nietypowej jak na Sycylię potrawy. To kuskus. Był rok 1998, kiedy pod koniec lata małe miasteczko gościło wydarzenie poświęcone właśnie kuskusowi. Potrawie popularnej w regionie Magrebu, ale zupełnie nieznanej w pozostałej części Włoch. Stworzono więc święto potrawy, które ma łączyć różne narody, historie, tradycje, kultury i religie. Tak narodził się Couscous Fest, śródziemnomorski festiwal jedzenia i wina, który uczynił San Vito Lo Capo światową stolicą kuskusu, gościnności i wielokulturowości. Pod koniec września zjeżdżają tu tysiące i turystów z zagranicy, ale także i samych Włochów, by spróbować dań na bazie kuskus, szerokiego wachlarza win, a także po prostu bawić się. Oprócz odwiedzających zjeżdżają tu bowiem dziesiątki artystów, w tym największe gwiazdy włoskiej muzyki, by występować na olbrzymiej scenie ustawionej koło portu. Nie mogliśmy sobie odmówić spróbowania sycylijskiego kuskusa. W San Vito Lo Capo przygotowuje się tę kaszę na setki sposobów, z owocami morza, warzywami, a nawet w wersji słodkiej. My wybraliśmy najpopularniejsze tutaj wersje z rybą i owocami morza. Każdy kęs to mieszanka orientalnych przypraw, sycylijskiego słońca i nadmorskiej świeżości. Dobre? Aha. Po tej uczcie możemy śmiało dołączyć kuskus do najlepszych smaków Sycylii. W czasie Couscous Fest ulice miasta wypełniają się muzyką, śmiechem i zapachami. To prawdziwe święto smaków i radości życia. To właśnie celebruje się w San Vito Lo Capo, miasteczku, które zostaje w sercu na długo. Może to zasługa szumu fal, może gorącego piasku pod stopami, może tego wyjątkowego klimatu, w którym każdy poczuje się dobrze. San Vito Lo Capo to coś więcej niż miejsce. To stan ducha, relaks, beztroska, życie na luzie. Kto raz tu przyjedzie, będzie chciał powrócić. Dla nas to czas, by odkryć już kolejne wyjątkowe miejsca na Sycylii. Zobaczcie pozostałe odcinki naszej ekscytującej podróży. Jaki kierunek planujemy teraz? Pizza, le makaron? Koniec września i jakby ktoś się zastanawiał, jaka jest pogoda na Sycylii, 35 stopni.